Dzień dobry. Dzisiaj na stół trafiło do mnie radio Narew 2. Jak widzimy, całkiem ładny stan wizualny. Sprawdziłem radyjko na zakresie AM-u. Tutaj nie ma żadnych problemów, ale są problemy na zakresie FM-u, czyli na UKF-ie. Po pierwsze, czułość radia mimo wysokiego szumu, zobaczcie, w całości Tor FM nie jest zbyt dobra. Gazu, no to... Po drugie, mam taki dziwny efekt, że nie mogę ustawić stacji na maksymalnym odbiorze cały czas w tym samym miejscu. W zależności od tego, czy kręcę z lewa na prawo, czy z prawa na lewo, zawsze to jest w takim innym położeniu. No, trzeba będzie przemierzyć cały Tor FM. I na samym początku stwierdziłem również bardzo szybko, że nie jest pokrywany prawidłowo zakres strojenia. A takie rzeczy to najszybciej sprawdzimy oczywiście za pomocą na przykład Tiny Essay. I zobaczcie, tu jesteśmy na początku zakresu, no i mamy naszą heterodynę na 96-90, załóżmy, czyli już mamy za duży zakres, jeżeli chodzi od dołu. Przypominam, że to powinno być zaczynać się od 98,2 MHz. Znowu jak przekręcimy się na drugą stronę, koniec zakresu mamy na 117,8 mniej więcej, czyli znowu za mało. Czyli jak gdyby mamy szerokość pasma całkowita zakresu UKF-u jest ok, ale mamy przesunięcie za bardzo w dół zakresu. To jest łatwe do poprawienia, ale mówię, bardziej mnie interesuje ten przypadek z tym, że nie mogę tej stacji ustawić właśnie za każdym razem w tym samym miejscu. A żeby się temu dokładniej przyjrzeć, to obejrzymy to oczywiście na odbiorniku SDR-RTL, gdyż on się do tego świetnie nadaje. No i tutaj mamy, załóżmy, w tej chwili mamy tak heterodynę ustawioną, że odbiera mi to na przykład radio wnet. I słuchajcie, chcę się dostroić idealnie do tej stacji. Pierwsza rzecz. Jak zaczynam kręcić tak, żeby mi się ta heterodyna przesuwała w prawo, to w pewnym momencie, gdy kręcę, to jest taki skok o kilkadziesiąt kiloherców najpierw w lewo, a dopiero później to się zaczyna poruszać w prawidłową stronę. No i zobaczcie, w tej chwili się dostroiłem heterodynę do tej stacji, jakoś mi się udało. Dziennie wydawany przez ten rząd. Ileś pieniędzy nie wydamy. Co do kwestii, czy więcej płacamy składki... Ale dźwięk mamy taki chropowaty. No to może świadczyć o tym, że albo wzmacniacz PC nie jest dostrojony idealnie do 10,7 MHz, albo może coś z detektorem stosunkowym. No dobrze, lecimy dalej i znowu się cofamy. I często jest tak, że jak chcę się dokładnie dostroić do tej stacji, to mam takie szybkie skoki. W jedną stronę kręciłem, a heterodyna to w lewo, to w prawo mi skoczyła. To tak świadczy prawdopodobnie o uszkodzeniu kondensatora strojeniowego. To mogłoby również tłumaczyć fakt, że nie mogę się nigdy dostroić w tym samym położeniu wskazówki na maksimum strojenia. A jeszcze jedna sprawa.
za daleko, jak na przykład Hiszpania. O, teraz powinien być idealny odbiór, a nie jest. Na przykład baseny czy boiska sfinansowane z pieniędzy Unii Europejskiej, a na których Teraz utrzymanie lepiej odbiera. teraz gminy. Ale zobaczcie, gdzie mamy heterodynę. Z boku. Za ten głos on trochę koresponduje. No, czas zajrzeć do środka. Zobaczcie, tutaj mamy wszystko w eleganckim stanie. Naprawdę. Nie widzę tutaj jakiegoś takiego zbytniego grzebania. Widzę tylko, że te najmniejsze kondensatorki zostały wymienione. No i dobrze. Tutaj nic nie było ruszane. Przy rdzeniach to trudno powiedzieć. No ale przestrajanie widzę, że nie do końca wyszło. Mam wrażenie, że to była metoda chyba taka na stacje lokalne. Dlatego mamy takie przesunięcie. Niby odbiera nam wszystkie stacje, ale przesunięcie jest nieprawidłowe. No ale stan jest elegancki, naprawdę. Cewki też tutaj widzę, że są nieruszane. Także zestrojenie toru AM być może w ogóle nie było przeprowadzane, po prostu fabrycznie było to dobrze zrobione. No dobra, ale czas zająć się tym naszym UKF-em. Tutaj może zdejmiemy osłonkę z tego kondensatora strojeniowego. Oj, tutaj chyba tą śrubkę trzeba trochę odkręcić. No dobra. No jedną ręką to ja tego raczej nie zrobię. Osłonka zdjęta. I słuchajcie, już jeden problem mam namierzony. Zobaczcie, jak pokręcam gałką strojeniową, to nam pokazuje, że jest ruch linki, a kondensator nam się rusza dopiero z opóźnieniem. Tak samo jak weźmiemy to. O. Słyszycie? Zobaczcie, jaki mamy luz. Dlatego nie możemy tej stacji prawidłowo ustawić zawsze w tym samym miejscu. Tutaj powinna być taka konstrukcja, że ta sprężynka i taki podwójny trybik powinien po prostu likwidować ten luz. A czemu to nie jest robione, to trzeba się po prostu przyjrzeć. No ale to nie tłumaczy znowu nam prawidłowego zestrojenia całego toru. To będziemy musieli sprawdzić na przyrządach. Zobaczcie, tutaj mam taki kondensator strojeniowy. I tutaj możemy zobaczyć, jeżeli mi się to uda pokazać, że te dwa trybiki mamy jak gdyby przesunięte o 2-3 mm, a sprężynka powoduje to, że one na tym trybiku, który znajduje się na ośce, powoduje, że nie mamy luzu. O, to jest ten trybik na ośce. Tutaj natomiast nie mamy tego przesunięcia. Czyli nie mamy tego kasowania luzu. I to jest przyczyna. One są po prostu bez żadnego przesunięcia założone. No, trzeba to wylutować i poprawić, jeżeli się uda. Na takim zepsutym kondensatorze przećwiczyłem sobie,
jak ewentualnie naprawić ten w radiu narew. I się okazuje, że tutaj jest taka zawleczka i wystarczy tą zawleczkę tędy w jakiś sposób, taką igłą na przykład, nie? Wyciągnąć i wtedy będzie można tą całą ośkę zdjąć, a po zdjęciu tej ośki, znaczy wysunięciu, można będzie po prostu przesunąć te dwa trybiki względem siebie i z powrotem założyć, włożyć, wsunąć tą ośkę. No spróbujmy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zobaczcie, udało mi się zdjąć tę zawleczkę. Proszę, tutaj już nawet wcisnąłem trochę ten trybik. O. I teraz będziemy mogli przesunąć względem siebie. O, zobaczcie. Te dwa trybiki i zaraz wciśniemy. Nie wiem, czy mi się to uda filmować, pokazać. Trybiki przesunięte. No nie, druga ręka nie jest potrzebna. Ale teraz wystarczy po prostu tą ośkę z powrotem wcisnąć w stronę tutaj kondensatora. Operacja na kondensatorze się udała. Pacjent nawet przeżył, ale niestety miał wadę wrodzoną i musiałem go wymienić. To znaczy kondensator. A dlaczego? Zobaczcie. Ten kondensator oryginalny ma bardzo duży luz na ośce. I niestety, nawet gdy zrobiłem przesunięcie tych trybików względem siebie, to i tak po prostu ten drugi trybik, ze względu na to, że jest zbyt duże bicie, tutaj spadał nam i to wszystko się resetowało. No cóż, wstawiłem inny kondensator. Musiałem także wymienić trymerek. Ten niestety nie sprawdził się tutaj. Nie można było prawidłowo regulować heterodyny. Wymieniłem także ten trymerek C10 na wejściu mieszacza. I troszeczkę przyzwoiłem cewkę heterodyny, żeby po prostu łatwiej było mi to wszystko ustawić. Na razie nic więcej nie robiłem, ale już zakresy strojenia mam prawidłowe. Zobaczcie, teraz jesteśmy na dole. Na górze znaczy się mamy 118,8 heterodyna. Teraz jedziemy na dół zakresu. Mamy 98. 1, 2, 15, czyli jest super. Idealnie wstrzeliliśmy się w zakres przestrajania. No ale teraz oczywiście jeszcze wzmacniacz WC muszę sprawdzić. Tutaj też mamy taki trymerek. Taki sam jaki był w heterodynie. Być może ten jest sprawny. Oczywiście również sprawdzimy cały tor P3, ponieważ dalej nam nie stroi w tych punktach, w których powinno być maksimum sygnału przy dostrojeniu się w stację. W kolejnym etapie poprawiłem również zestrojenie wzmacniacza WC.
Wymieniłem trymerek, bo tym też jakoś słabo się regulowało. Ceweczkę też zrobiłem nową z grubszego drutu, aby miała lepszą dobroć. Kondensator C5 podmieniłem również. Tutaj wstawiłem 12 pikofaradów. No i przede wszystkim tranzystor zmieniłem, bo tutaj był BF194. W tej chwili wstawiłem BF195. BF194 to jedynie do wzmacniacza PC się nadaje, a nie do wzmacniacza WC. Także zestroiłem to wszystko. Trochę się poprawiło. No i stroimy to dalej. W końcu przyszedł czas na zestrojenie toru pośredniej częstotliwości. Oczywiście wykorzystamy do tego NWT. Sygnał z wyjścia NWT podajemy poprzez tłumik dopasowujący na wyjście antenowe, poprzez symetryzator oczywiście. Ustawiamy maksymalne tłumienie w NWT, to jest 50 dB plus 20 dB, czyli mamy łącznie 70 dB. No ale taka jest potrzeba. Sygnał zbieramy z tego punktu P6 i P7. Ja to robię poprzez zwykłą sondę oscyloskopową i sprzężenie pojemnościowe. A sprzężenie pojemnościowe uzyskałem w ten sposób, że nałożyłem koszulkę termokruczliwą na ten pin P6 i po prostu złapałem za tą koszulkę. Czyli nie ma bezpośredniego styku, tylko bardzo nikłe sprzężenie pojemnościowe jest, ale to nam w zupełności tutaj wystarczy i nie zakłóci nam pracy obwodów. Oczywiście filtry F7 i F8 rozstrajamy. Tu jest rdzeń wykręcony, tutaj jest też rdzeń wykręcony. No i będziemy stroili filtry F4, F5 i F6. Filtry F4 i F5 to jest dwuobwodowy filtr pasmowy sprzężony ze sobą pojemnościowo. Ten kondensator C21 6,8 pikofaradów jest dobrze dobrany, także sprzężenie, które tutaj jest zrobione, jest optymalne pomiędzy tymi filtrami. Tak, w NWT ustawiamy sygnał na przykład stacji mojej tej NWT-owskiej na 96,7 MHz i dewiacja w niewielkim zakresie 300 kHz od tej częstotliwości w jedną i w drugą stronę. Czyli mamy tutaj środek i tutaj 100, 200, 300 i 100, 200, 300. Tak mało po to, żeby właśnie widzieć tą charakterystykę przenoszenia toru pośredniej częstotliwości. Oczywiście pasmo przenoszenia wzmacniacza WC jest dużo większe. Głowica jest tutaj zestrojona już, także nam wzmacniacz WC nie będzie tutaj na nic wpływał, więc tutaj zobaczymy charakterystykę toru pośredniej częstotliwości. Musimy się oczywiście radyjkiem dostroić do tej częstotliwości 96,7. Do tego wykorzystam odbiornik RTL-SDR. Tylko musimy go aktywować. Niestety coś tutaj mi się przycięło. Załączymy jeszcze raz aplikację. No i dobrze, pracuje nam. Czyli tak, ustawiamy się heterodyną na 107,4. Czyli uwzględniamy pośrednią 10,7. Dobrze, jesteśmy już. No i teraz zapuszczamy
przebieg ciągły. I zobaczcie, narysowała nam się taka oto krzywa. I teraz sobie regulujemy. Ja już oczywiście to podregulowałem wcześniej, ale zobaczcie, kręcę filtrem F4. Zobaczcie, jak to się wszystko zmienia. Elegancko. Regulujemy oczywiście na symetryczną krzywą według tej częstotliwości i na maksymalną amplitudę. Tutaj mamy zakres 3 dB włączony. To jest ta linia i ta linia. I szerokość pasma w tej chwili 170 kHz. Cały czas oczywiście kontrolujemy heterodynę, czy nam nie odleciała. No i patrzymy innymi filtrami na przykład. Zobaczcie, jak tutaj się brzydko zaczyna robić. To jest filtr F5. Tu za daleko. No i chyba tak jest ok. I jeszcze filtr F6. No widzicie, jest optymalnie ustawiony. No dobrze, myślę, że jest dobrze. Heterodyna kontrola jest ok. No dobrze. A teraz wyregulujemy filtr F7. Aby go wyregulować, to będziemy mierzyli napięcie w tym punkcie. Na płytce jest tam miejsce na kondensator C68, którego tutaj nie ma. Nie wiem dlaczego, ale producent w późniejszym okresie w tych odbiornikach stołowych zrezygnował z zastosowania tego kondensatora. A przecież to jest kondensator, który właśnie służy do wyeliminowania szkodliwego wpływu modulacji amplitudy. I przede wszystkim jego główną rolą jest właśnie taka rola ogranicznika w tym torze FM, w detektorze stosunkowym. No ale widać, układ UL1211 przejął całą rolę jako ogranicznik FM, dlatego tego kondensatora nie zastosowano. W naszym przypadku jest to nawet lepiej, bo przy regulacji ten kondensator trzeba odłączyć. Kiedyś w starych radyjkach to taka nawet przerwa była specjalnie robiona na PCB i na czas regulacji po prostu trzeba było to rozłączyć, a później kroplą cyny to połączyć. No dobra, no to ja sobie w miejsce tego kondensatora podlutowałem takie druciki i podłączyłem woltomierz napięcia stałego. Teraz sobie ten woltomierz włączymy. Musimy przejść na stałą częstotliwość i włączyć właśnie tą częstotliwość nadawania, czyli 96,7 przy takim samym tłumieniu. No i teraz regulujemy. O, zobaczcie. Na maksimum napięcia ustawiamy. I już jest dobrze. Do wyregulowania pozostał nam jeszcze tylko ostatni filtr F8, czyli ustawienie 0 detektora. No i regulujemy 0 detektora. Najłatwiej to zrobić w ten sposób, że dostroimy się do jakiejś silnej stacji lokalnej,
U mnie to będzie na 108,2, czyli gdzieś tutaj. Mimo że jest rozstrojony detektor, to coś tam chrypi. No i tutaj ściszamy. I teraz sobie kręcimy to, żeby uzyskać dźwięk jakiś taki czysty. No dobra. Tak na ucho żeśmy wstępnie to ustawili, a teraz oczywiście podłączymy miernik. A miernik podłączymy na wyjściu M3 detektora stosunkowego, czyli gdzieś tutaj, o, w tym punkcie. A najłatwiej po prostu jest to zrobić na 4F pinie. Woltomierz napięcia stałego mam już podłączony właśnie na tym pinie 4F i do masy oczywiście. I zobaczcie, mamy minus 0,21 V. Czyli na słuch dokładnie żeśmy tego nie ustawili. Teraz tak. Wracamy z dostrojeniem odbiornika na naszą stację 96,7, czyli 107,4 heterodyna. Tutaj dostroiliśmy się, zobaczcie. Musimy to zrobić dokładnie. W tym celu możemy nawet zrobić zoom. O tak. Dobra, jesteśmy dostrojeni. Oczywiście tutaj generator stałej częstotliwości 96,7 i regulujemy w tej chwili właśnie filtrem detektora stosunkowego nasze 0. O, tylko trąciłem i już na plus wskoczyłem. Oczywiście ta regulacja to jest zawsze bardzo krytyczna. O, zobaczcie. Dobrze. Mamy idealnie. I na tym zakończyliśmy regulację. Tor P3 mamy już zestrojony. No i sprawdźmy na odbiorniku SDR, jak zachowuje się nasza heterodyna, czyli jak się wstrajamy w stację oraz czy jest stabilna, czy kondensator dalej nam bruździ, skacze, czy nie. Dostroimy się do radia wnet. Programu takiego dla pana prezydenta, czy to od początku do końca A, B, C, D? Pracujemy nad tym, panie redaktorze. Jest wiele takich Teraz dziedzin, się które odstrajamy w chcemy jedną stronę. przygotować. Trochę to przygotowaliśmy w ramach strategii demograficznej, która była przyjęta przez poprzedni rzą. W punkcie dostrojenia mamy najlepszy Natomiast odbiór. dzisiaj wiemy, że te Wszystko rozwiązania gra. wymagają dużo bardziej We wtorek albo w czwartek. Heterodyna, zobaczcie, jest Demografii. spokojna, stabilna. Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Wszystko gra. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dobrego dnia. I taką Wymiana kondensatora strojeniowego spowodowała również konieczność regulacji toru AM. Ale tutaj mamy tylko 3 filtry. Pierwszy, drugi i trzeci. To najlepiej jest robić za pomocą
zwykłego generatora z modulacją amplitudy, wykorzystując na przykład taką quasi antenę ramową podłączoną do generatora. Fajny pomysł Grzegorza z pasją do Unitry. Pozdrawiam, Grzegorz. Wykorzystałem taką antenkę, a do tej pory leżała sobie gdzieś tam w rupieciach. Nawet całkiem fajnie się sprawdza. Także wszystko wyregulowane. Komputer wyłączyłem, żeby nam nie zakłócało. Sprawdzimy, czy coś nam odbiera. Aparat oddalę, bo on też zakłóca. Magyarországnak mindemellett súlyos kihívással is meg kell küzdenie. Az ukrán elnök politikai okokból bő egy hónapja zárva tartja a barátságfő alapvezetőjét. Horvátország pedig jelezte. Some time in the concourse areas, Shevsky back by Jukic. Ungarii, care a reținut incasatorii ucraineni și a confiscat Алексеева, Дружковки, Новоселовки и Александровки Донецкой Народной Республики. Подробнее о работе. Заранее, которая быстро... Nawet zobaczcie, coś tam można złapać. Sprawdzimy jeszcze UKF. Znaczy nie UKF, tylko fale długie. Tylko musimy obrócić radio na stolec pijacki. Cały świat kina. To wszystko sprawia, że globalnie zainteresowanie Oscarami i oglądalność Oscarów cały czas jest bardzo duża. Komentuje Zbigniew Banaś. No i dzisiaj to wszystko. Chcemy jeszcze tak na szybko sprawdzić UKF, zanim skręcimy. Oczywiście bez podłączonej anteny. A pamiętacie, że to radio miało dosyć słabą czułość. Wika Michala hrabiego Paca, herbu Gozdawa. Jestem forsą, oni czują samo. To, żeby je zrozumieć. Wspaniały świat. W każdą niedzielę poszedł. I tak, proszę Państwa, odsyłam. Radio na stoku. Stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. This is the story of us all. This is the first of a newborn child. Ale masz rację, to jest rockowa muza. W tym roku 2 miliardy 600 milionów złotych. Z jednej strony 100... No, jak na brak anteny, to bardzo sporo stacji odbiera.
chyba wszystko się udało. Serwis Radia Narew 2 zakończony. Przed serwisem radio ładnie wyglądało, ale słabo odbierało. W tej chwili nie dość, że ładnie wygląda, to i super odbiera. Jeżeli film Ci się podobał, postaw łapkę w górę. Jeżeli natomiast nie chcesz przegapić moich kolejnych filmów, zaznacz dzwoneczek. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku.